Od dawna mam ochotę upiec sernik, ale w jakiejś takiej prostej i nieskomplikowanej wersji. Coś w miarę szybkiego i takiego, żeby się za bardzo nie narobić. Zatem dzisiaj pieczemy prosty sernik. Najpierw białka z jajek dokładnie oddzielam od żółtek. Białka ubijam na sztywno, czyli do momentu, kiedy po mikserze zostaną wyraźne ślady w pianie. I gotową pianę odstawiam na chwilę na bok. Następnie do dużej miski wrzucam 1,5 kg sera śmietankowego tłustego. Ja używam takiego sera w krążku, może być też kostka. Generalnie potrzebujesz sera tłustego, który będzie jak najlepszy jakościowo, no i po prostu smaczny. Z sera z wiaderka też wyjdzie, ale wtedy będzie to sernik o innej strukturze i konsystencji. Możecie sobie podejrzeć na tym filmie, jak wygląda bardzo podobny przepis zrobiony na serze z wiaderka. No i też przy tych proporcjach będzie potrzeba więcej budyniu, bo ser z wiaderka jest po prostu rzadszy. Miska przyda się duża, żeby swobodnie wymieszać, bo masy wychodzi dużo. Moja ma 4 litry. I teraz do sera dodaję żółtka, cukier, ekstrakt waniliowy 1 łyżkę lub cukier waniliowy czy wanilinowy, olej, u mnie rzepakowy, mleko i budyń. Całość blenduję bardzo dokładnie. Mi zajęło to około 5 minut. Na koniec masa powinna być gładka i jednolita, pozbawiona wyraźnych grudek sera. Trochę tak jak bardzo gęste ciasto na naleśniki. Na tym etapie możesz skosztować masę i dosłodzić, jeśli będzie mało słodka. Możesz też dorzucić namoczone wcześniej rodzynki, jeśli chcesz, ale wtedy już mieszasz łyżką bez blendowania. Gdy wszystko się połączy i będzie gładkie, dodaję pianę w 2-3 podejściach i mieszam bardzo dokładnie. Bardziej niż na utrzymaniu tutaj ekstra puszystości i delikatności zależy mi na dokładnym wymieszaniu całości, ponieważ jeśli zostawisz pianę słabo wymieszaną, sernik w trakcie pieczenia bardzo się podniesie, potem bardzo opadnie, może jeszcze dodatkowo popękać, więc mieszam do momentu, aż widzę, że wszystko jest równo wymieszane, a nie tak, że na dole jest gęsta warstwa serowa, a na górze prawie sama piana z odrobiną sera. I teraz całość do blachy. Ja mam blachę 20 na 30 cm, można wziąć większą, bo sera jest dużo. Ja lubię piec serniki w wysokim rancie, dzięki temu nie denerwuję się, że coś mi z tej blachy ucieknie. Sernik piekę w piekarniku wcześniej nagrzanym do 170 stopni bez termoobiegu przez 50 minut, ponieważ jest wysoki. W większej blaszce można go piec 45 minut. Potem temperaturę obniżam do 100 stopni i dopiekam jeszcze 15-20 minut. Po tym czasie uchylam piekarnik dosłownie na centymetr i zostawiam tak sernik do wystudzenia. Sernik to jedno z niewielu ciast, które dobrze jest studzić w piekarniku, dzięki czemu opada bardzo powoli, a nie gwałtownie, jakoś dramatycznie. U mnie już następnego dnia całkowicie wystudzony sernik prezentuje się tak. Żeby go wyjąć z blachy, najpierw oddzielam dokładnie boki, później zdejmuję rant, no i do góry nogami na deseczkę. Z sernikiem, który dobrze zastygł, jest to najprostsza rzecz pod słońcem. Jeśli natomiast chcesz wyjąć sernik, który jeszcze nie zastygł, to już jest zupełnie inna historia i trzeba naprawdę uważać, żeby ciasto się nie rozpadło. No i teraz wreszcie można zobaczyć, jak on wygląda i tutaj zasada jest naprawdę prosta. Z dobrego sera wyjdzie zawsze dobry sernik. Sernik zostawiam odwrócony, ponieważ ta strona jest równa, a przy serniku góra-dół nie ma praktycznie żadnego znaczenia. No i jeszcze polewał mnie to kajmak rozpuszczony z 2 łyżkami śmietanki 30%, może być też mleko, a na wierzch migdały. Można też zrobić tutaj klasyczną polewę kakaową albo czekoladę rozpuszczoną z masłem. Przepisy na te polewy i cały przepis na sernik do wydrukowania znajdziesz na orchideli.com, a dokładna lista składników jest w opisie pod tym filmem. A sernik przepyszny polecam. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.